Skarbek to magiczny duszek leśny, który mieszkał na terenie Puszczy Bukowej od dawien dawna. Kochał drzewa, zwierzęta, głazy i strumienie, ale ponad wszystko błyskotki pochodzące zarówno z ziemi, jak i wytwarzane ręką ludzką. Upodobał sobie szczególnie północne tereny lasu, bogate w kredę, gdzie znajdowały się podziemne jaskinie. Przez długi czas znosił tam rozmaite skarby, tak wartościowe, że można by za nie kupić cały gród. Były tam szmaragdy i szafiry, złoto i diamenty, srebro, niezliczone ilości monet, jak i cała masa innych wartościowych pierwiastków i kamieni szlachetnych. Skarbek gromadził je wszystkie w grocie. Miejsce to obrosło legendą. Wielu śmiałków próbowało odnaleźć bogactwa ukryte pod górą, ale nikomu się to nie udało, bo oprócz tego, że duszek wybrał na schowek doskonałą lokalizację, dodatkowo rzucił na nią zaklęcie ochronne, na tyle trudne i skomplikowane, że możliwe do użycia tylko raz. Czar z czasem słabł, ale i ludzie z faktu zrobili legendę, gdyż skarbu nigdy nie odnaleziono, więc kolejne pokolenia przestały w niego wierzyć. Duszek żył zatem w spokoju, niczym smok śpiący na swoim bogactwie, aż do 1862 roku, kiedy to nieopodal groty wybudowano fabrykę cementu portlandzkiego Stern. Powstały także kopalnie kredy i margla. Początkowo nic się nie działo, lecz z czasem pracujący w pobliżu wzgórz bukowych górnicy dokopywali się coraz głębiej i głębiej, w miarę wyczerpywania się surowców z powierzchni. Stworzyli nieckę głęboką na 20 metrów i wielką na 2,5 hektara. Duszek mógł jedynie biernie się przyglądać, jak ludzie są coraz bliżej jego skarbu, lecz wierzył, że dawno rzucony czar zadziała w razie problemów. Najgorsze stało się 16 lipca 1925 roku. Kilof jednego z górników trafił na skałę, która krusząc się utworzyła sztolnię do groty ze skarbami. Zwabieni opalizującymi błyskotkami ludzie szybko poszerzyli tunel, sprowadzili do środka sprzęt i oświetlenie. Potracili rozumy, widząc tak ogromne ilości bogactwa. Tratowali się wzajemnie, by najsilniejsi dobrali się do skarbu szybciej, zgarniając najbardziej wartościowe błyskotki. Skarbek zmaterializował się i stanął hordzie na drodze. Uniósł ramiona i oznajmił, że to jego własność. Lecz został uniesiony przez któregoś mężczyznę i bezpardonowo ciśnięty o skałę groty. W oczach stanęły mu łzy. Górnicy chciwie napychali kieszenie, aż z nich wylatywały wisiorki i monety. Szczególnie bili się o cenny klejnot, ważący aż 5 kg szmaragd, zielony niczym serce puszczy. Przypadł on w końcu w udziale jednemu z górników, który połamał przeciwnikom gnaty i porządnie ich pokiereszował. Skarbek przyglądał się temu ze smutkiem, że jego wielosetletni dorobek przepada. Przekonał się, że również kiedyś, jak i dzisiaj, ludzka chciwość nie zna granic. Nagle dawno rzucone zaklęcie ochronne zaczęło działać. Ze ścian trysnęły strumienie wody, zalegające na głębokościach, zalewając spąg groty, ale i to nie powstrzymało pożądliwości ludzkiej. Osłabiony czar okazał się nieskuteczny. Żal skarbka szybko przerodził się w złość. Miarka się przebrała. Duszek zmienił się w wielkiego niedźwiedzia o skórze twardej jak głaz, pazurach mocnych niby kilofy i kończynach niosących zniszczenie niczym dziesiątki dynamitów odpalonych naraz. Wzywając magię ziemi, uderzał łapami raz za razem o ścianę groty, poszerzając otwory. Woda tryskała już potężnymi kaskadami. To dopiero zwróciło uwagę ludzi, którzy zaczęli się rejterować przed potężnym żywiołem. Duszek po prostu zdematerializował się i wydostał przez górę na powierzchnię niczym zjawa. Górnicy oczywiście nie posiadali magicznych umiejętności. Szybki odwrót zmienił się w paniczną ucieczkę, gdzie silniejsi wydostawali się naprzód, nie dbając o losy słabszych. Lecz nawet w obliczu gniewu natury nikt nie chciał opróżniać ciążących im kieszeni toreb i plecaków, załadowanych skarbami, za co górnicy, jeden po drugim, płacili życiem.
Mężczyzna ze szmaragdem opuścił grotę, trzymając kamień pod pachą. Woda coraz szybciej pochłaniała Nieckę, zatapiając tory i sprzęt górniczy. Człowiek dotarł do jej krawędzi, ale nie był w stanie o jednej ręce wspiąć się po stromiźnie. Szmaragd bardzo mu ciążył, lecz górnik wciąż nie miał zamiaru go puścić. Nawet wówczas, gdy mieszające się strumienie podziemne utworzyły potężne prądy, co groziło zassaniem pod wodę. Złapał się bukowego korzenia, wzywał pomocy, ale nikt nie słyszał rozpaczliwego wołania, gdyż wszyscy kompanii się już potopili, a fabryka znajdowała się za daleko. Wtedy na grubym korzeniu pojawił się Duszek. Wyciągnął dłoń w stronę górnika. Bogactwo czy życie? Zapytał ostro i stanowczo. Mężczyzna ujrzał w zielonych oczach skarbka całą ferię uczuć, z dominującymi urazą i smutkiem. To go otrzeźwiło. Z żalem upuścił szmaragd do wody, wyzbywając się tym samym choroby, która nim zawładnęła, a która doprowadziła do śmierci kompanów. Duszek pomógł górnikowi wydostać się na górę, dzięki czemu mężczyzna przeżył jako jedyny. Potem przez długie kwadranse obaj obserwowali z bezpiecznego miejsca, jak kopalnia odkrywkowa zmienia się w wielkie jezioro, o kolorze turkusowym niczym szmaragd porzucony w wodzie. I barwa ta miała już zostać na zawsze, początkując nazwę nowego zbiornika. Górnik przeprosił ducha i odszedł na zawsze, obiecując, że tajemnicę bogactw zachowa dla siebie. Natomiast skarbek odzyskał spokój jak nigdy przedtem, gdy cały jego dobytek spoczął na dnie jeziora. Podobno przy dobrej pogodzie, gdy słońce muska taflę czystej wody, można zobaczyć zatopione wagoniki obrośnięte glonami, a podczas pełni księżyca letnich nocy usłyszeć pojękiwania tych, których zgubiła chciwość.